Socjalizm w dzisiejszym rozumieniu był wynikiem sprzeciwu wobec niesprawiedliwości systemu kapitalistycznego, a jego celem była likwidacja wyzysku i nędzy najbardziej upośledzonych warstw społecznych. Ruch ten miał dwie fazy. Jedną był tak zwany socjalizm utopijny, obejmujący teorie i eksperymenty sprawiedliwościowe, podejmowane głównie z pobudek religijnych. Drugą socjalizm polityczny, dzielący się na reformistyczny socjalizm, tak zwany lasalowski, ja mówię w ogromnym skrócie, i rewolucyjny socjalizm marksistowski. Jakkolwiek marksizm był podstawą komunizmu, to do czasu powstania Kominternu rewolucyjne partie marksistowskie określały się jako socjalistyczne i warto o tym pamiętać. Pojęcie partii komunistycznych powstało, gdy zaszła potrzeba oddzielenia w ruchu marksistowskim nurtu ortodoksyjnego, czyli rewolucyjnego, od nurtu rewizjonistycznego. I tak wyglądały początki ruchu socjalistycznego. To jest tak gigantyczny skrót, że dopiero można by było wejść w szczegóły. Trzeba bardzo wyraźnie odróżniać ideologię, którą stworzył Marks, od filozofii, której stworzenie również przypisuje się Marksowi. Bardzo często dokonuje się zupełnie niepotrzebnego i wprowadzającego w błąd pomylenia tych pojęć i tych zjawisk. Marks stworzył filozoficzne uzasadnienie komunizmu w manuskryptach paryskich z 1844 roku, w którym postulował likwidację kultury i cywilizacji. Podkreślam, postulował zlikwidowanie wszystkich instytucji kultury i cywilizacji. Czym są instytucje kultury i cywilizacji, to jest odrębny temat. Natomiast tam w manuskryptach paryskich jest wyraźnie powiedziane, że warunkiem realizacji komunizmu jest likwidacja wszystkich podstawowych, a w zasadzie wszystkich instytucji kultury i cywilizacji, z których on tam wymienia te najważniejsze. Państwo, religia, kultura, sztuka, nauka i tak dalej. Natomiast w 1845 roku, po napisaniu ideologii niemieckiej i po napisaniu tez o Feuerbachu, Marks zerwał z filozofią, przestał być filozofem i w 1848 roku stworzył polityczny program rewolucji. Ten program nazywał się Manifest Partii Komunistycznej. Nie manifest komunistyczny, tylko manifest Partii Komunistycznej, której skutkiem miało być zdobycie absolutnej władzy przez komunistów rękami zbuntowanego proletariatu. Od filozofa, który zdaniem Marksa do tej pory tylko interpretował świat, Marks stał się ideologiem, który postanowił stworzyć ruch, który ten świat zmieni. W związku z tym wszystkie jego wcześniejsze dokonania jako filozofa, jeśli go w ogóle traktować jako filozofa, no ale można go do pewnego momentu traktować jako filozofa, przestały być aktualne i nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla ciągu dalszego. Przy czym podkreślam, to nie znaczy, że jego te filozoficzne uzasadnienia z 1844 roku przestały być ważne. One zostały na wiele dziesiątek lat odsunięte z powodów taktycznych, a potem odżyły w XX wieku. Tę zasadniczą, podstawową rewolucję miał przeprowadzić zrozpaczony, ale pozbawiony kwalifikacji i zdolności do pracy proletariat, dla którego rewolucja zbrojna była jedyną wyobrażalną drogą do wydobycia się z ekonomicznej nędzy. I to jest w gruncie rzeczy cała ideologia marksowska, z której oczywiście wynikają konsekwencje i, co jest bardzo ważne,
opisane w manifestie Partii Komunistycznej, ponieważ wszystkie konsekwencje, które potem zrealizowały się w rzeczywistości, Marks w manifestie Partii Komunistycznej opisał. Znaczy on tam napisał, że ten cały jego pomysł w sensie ekonomicznym jest pozbawiony sensu. On o tym wiedział. I ponieważ wiedział, czym to się musi skończyć, to przedstawił najważniejszy warunek, jaki tkwi w tej ideologii. Że po to, żeby utrzymać zdobytą władzę, potrzebny będzie aparat terroru. I do stworzenia aparatu terroru konieczne jest przeprowadzenie rewolucji. Nic więcej w tej podstawie ideologii marksistowskiej nie ma. Cała reszta to już są tylko dobudowane uzasadnienia. Nie wiadomo, czy Karol Marx chciał dobrze i nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ i tak nie jesteśmy w stanie nic na ten temat powiedzieć. Karol Marx nie żyje, nikt go nie jest w stanie spytać, przesłuchać i tak dalej. Natomiast Marx był człowiekiem inteligentnym, to niewątpliwie. Na swój sposób był człowiekiem wykształconym, chociaż można się zastanawiać, ile to było warte wykształcenie, jakie wtedy ówczesny intelektualista mógł mieć wykształcenie w kategoriach współczesnej nauki, na przykład współczesnej wiedzy o rzeczywistości. No, to pierwsza połowa XIX wieku. No, co ci ludzie wiedzieli w istocie? Przecież nic z tego, co wtedy było uważane za absolutnie niewzruszalne prawdy naukowe, nic z tego do dzisiaj się nie ostało. Ale właśnie dlatego, że Marx był człowiekiem inteligentnym i właśnie dlatego, że w jego programie ideologicznym, a również w tym wcześniejszym, jakimś tam, w tych wcześniejszych konstrukcjach filozoficznych są elementy, z których wynikają w sposób logiczny bardzo konkretne skutki, realne skutki, które można przewidzieć. Można było wtedy przewidzieć, można je dzisiaj, interpretując te teksty, przewidzieć i na dodatek te skutki nastąpiły, potwierdziła je rzeczywistość. To jeśli przyjmiemy, że Marx był człowiekiem inteligentnym, to nie mógł nie wiedzieć, jakie będą skutki jego ideologii. Więc w tym układzie pytanie, czy Marx chciał dobrze, jest pozbawione sensu, bo pytanie, dla kogo chciał dobrze? Chciał dobrze dla tych, którzy mieli odnieść korzyść z ideologii, którą on zaproponował. Z tego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia ludzi, którzy chcieli przejąć władzę, a raczej zdobyć władzę rękami ogłupionego proletariatu, no to on chciał dobrze. Pytanie jest źle sformułowane, ponieważ ono odwołuje się do zupełnie innej sfery wartości i zakłada, że my, pytając, czy chciał dobrze, wiemy, dla kogo chciał dobrze i co to znaczy. Nie, moim zdaniem Marx był w tych kategoriach można się posłużyć takim określeniem. Był człowiekiem całkowicie świadomie działającym, potrafiącym przewidzieć skutki koncepcji, które tworzy i musiał mieć świadomość, że są to skutki zbrodnicze. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Marx o tym wiedział, o czym świadczy zresztą cała jego działalność, a przede wszystkim uporczywe trwanie przy idei rewolucji zbrojnej. To jest niezwykle istotne, ponieważ dzisiaj próbuje się za pomocą różnego typu manipulacji
stawiać taką tezę, że Marks chciał dobrze, że w tych jego koncepcjach tkwił jakiś pozytywny element, tylko albo jemu nie wyszło, albo jego następcy dokonali jakichś tam wypaczeń. Nie, nie było żadnych wypaczeń. W Związku Radzieckim został zrealizowany ten projekt w 100%, ponieważ jest to ideologia zbrodnicza. Dzisiaj próbuje się na zasadzie różnych sentymentów, pokazywania, jaki to był fantastyczny intelektualista, puszczania filmów pod tytułem Młody Marks. Zaczyna się od odświeżania tego, obliczone zresztą na kolejne pokolenia ludzi, którzy już nie znają historii i nie potrafią myśleć i oglądają filmy w kategoriach emocjonalnych. No, taki sympatyczny gość, no to jakże to jest możliwe, żeby on chciał źle? No nie wyszło mu. To nieprawda. To jest ideologia stworzona całkowicie świadomie, w bardzo konkretnym celu. Tak, najprawdziwszy komunizm oczywiście w formie, która była wynikiem ówczesnego stanu świata, że tak powiem. Ponieważ dzisiaj też mamy komunizm, wtedy mieliśmy innego typu komunizm, inną formę komunizmu. O tym, że w Związku Radzieckim projekt Marksa został zrealizowany w całości, to o tym nawet pisał Leszek Kołakowski. No, można wiele zarzucać Kołakowskiemu, ale nie to, że nie był marksistą i nie był jakby człowiekiem, któremu w takiej czy innej wersji, na tym lub innym etapie nie zależało na promocji marksizmu. Kołakowski powiedział jeszcze oprócz tego inną rzecz, że w ideologii marksistowskiej po jej sformułowaniu w manifestie partii komunistycznej w zasadzie nic już się nie zmieniło. I to prawda. Tej ideologii od 1848 roku co do idei nic się nie zmieniło. A w Związku Radzieckim została zrealizowana ta koncepcja w całości z pewnym zastrzeżeniem. Ponieważ Związek Radziecki był jedynym państwem, w którym na początku XX wieku rewolucja zwyciężyła. Tak się mówi ogólnie. Ona w bardzo dziwny sposób i dość długo zwyciężała, ale zwyciężyła. I to jest prawda. I tam został wprowadzony pewien system. Rzecz polega na tym, że ten system bardzo szybko zbankrutował, czego się nie uwzględnia w tej historii. Ten system bardzo szybko zbankrutował, bo on zbankrutował gdzieś końcówka lat 20. Tak naprawdę to trudno nawet mówić, że końcówka lat 20. On nigdy nie osiągnął żadnej wymiernej wydajności. Bo tam te pierwsze dekady po rewolucji, no to trwała albo wojna, albo był głód, albo była jakieś inne dramaty się działy, zakładanie gułagów i tak dalej, i tak dalej. Więc to trudno w ogóle rozpatrywać historię tego państwa w kategoriach takich, jakie się stosuje dla organizmu rozwijającego się w takich w miarę normalnych warunkach. Ale Związek Radziecki trwał kilkadziesiąt lat dłużej. I w sensie formalnym zakończył swój żywot na początku lat 90. Natomiast Stalin, który był komunistą, na przełomie lat 20. i 30. przestał być marksistą. Pozostał komunistą, musiał, będąc przywódcą wielkiego imperium, wielkiego i całkowicie niewydolnego ekonomicznie imperium, musiał tym imperium jakoś rządzić, realizować interesy tego państwa,
które bez względu na to, jaki miało ustrój, miało pewne swoje interesy imperialne i na dodatek jeszcze, będąc komunistą, podjął się zbudowania potęgi militarnej tego państwa, które miało być rozsadnikiem rewolucji komunistycznej w przyszłości. No bo to miała być ta ojczyzna proletariatu, miała być tym ośrodkiem, z którego ten komunizm wobec fiaska rewolucji w innych krajach stopniowo będzie jednak obejmował całą ziemię. No taki był program, taka była wizja. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. I ponieważ ten twór, zgodnie z całą logiką, przedstawioną zresztą w manifestie Partii Komunistycznej, musiał zbankrutować, to Stalin musiał zastosować takie metody, które by umożliwiły realizację tych konieczności, wobec których on stanął. I to nie była kwestia tylko i wyłącznie utrzymania władzy, zgodnie z zasadą marksistowską, czyli zastosowanie terroru, bo on ten terror stosował i władzę utrzymał. Ale istniała również konieczność zapewnienia wydajności ekonomicznej tego paranoicznego systemu. I w tym momencie Stalin przestał być marksistą. W tej najważniejszej części przestał być marksistą, to znaczy podjął oczywiście skazaną na niepowodzenie, bo tego się nie da zrobić, ale podjął próbę odtworzenia etosu pracy, czyli zmotywowania społeczeństwa do wydajnej pracy w sytuacji, w której to państwo powstało dzięki zrywowi proletariuszy, którzy chcieli rozwalać, ale nie chcieli pracować. Chcieli kraść, rozwalać, ale nie chcieli pracować. W każdym razie nie to było ich celem. A druga rzecz, i w tym też w sposób zasadniczy Stalin przestał być marksistą, mianowicie on się musiał odwołać wtedy, kiedy była wojna i kiedy trzeba było skonsolidować naród do walki z Niemcami. Stalin odwołał się do motywów kultury, którą komuniści i marksiści postanowili zniszczyć. Pierwsze przemówienie po szoku związanym z napaścią Niemców rozpoczynało się nie towarzysze i towarzyszki, czy tam towarzyszki i towarzysze, ale rozpoczynało się od bracia i siostry. Stalin tak się zwrócił do narodu, a potem zebrał niedobitki kościoła i reaktywował cerkiew. Czyli religię i te wszystkie kulturowe ramoty, które już były przeznaczone do likwidacji, które w zasadzie już zostały zlikwidowane, podjęto próbę i to Stalin podjął próbę jakoś ich wyciągnięcia ze śmietnika, oczyszczenia i jakoś reaktywowania, żeby to mogło funkcjonować. To się oczywiście nie powiodło, ale taka była rzeczywistość. W związku z tym odpowiedź, czy był prawdziwy komunizm? Tak, został zrealizowany prawdziwy komunizm wtedy i oczywiście ten komunizm upadł, ale to nie znaczy, że jeżeli upadł w Związku Radzieckim, to nie odrodził się w innej postaci gdzie indziej. Marksizm zakładał likwidację tradycyjnych instytucji kultury. To jest podstawowy warunek realizacji komunizmu, czyli rodziny, własności, religii, zmiany obyczajowości itd., do których społeczeństwo było przywiązane w wyniku tradycyjnego wychowania, mówiąc najogólniej. I w związku z tym trzeba było dążyć, konieczne było dokonanie przemian w absolutnie wszystkich bez wyjątku dziedzinach życia indywidualnego i społecznego. Ponieważ jeśli się przyjmuje taki plan, że tworzy się nowego człowieka, likwiduje się
instytucje kultury albo zastępuje się je czymś tam, to jest zupełnie oczywiste, że po pierwsze, że napotka się na opór, a po drugie, że jeśli to się ma udać, to musi być życie ludzkie zmienione we wszystkich jego aspektach. We wszystkich jego aspektach. Więc państwo, organizacja, partia, grupa ludzi, która chce zrealizować taki program, musi zastosować takie narzędzia, które umożliwią ingerencję w absolutnie wszystkie rejony, wszystkie sfery życia, nie tylko społecznego, ale również indywidualnego. I z przyczyn, które zaczęły się stopniowo ujawniać, a może inaczej, które my dzisiaj trochę lepiej rozumiemy niż dawniej, bo dzisiaj mamy już do czynienia z otwartą promocją patologii i przede wszystkim genderologii. To my dzisiaj rozumiemy, że żeby zrealizować ten plan, to zdecydowanie mniej ważne jest wprowadzenie zmian na poziomie instytucjonalnym, zmiana prawa, zmiana charakteru sztuki itd., itd. Absolutnie podstawową rzeczą jest zmiana człowieka w jego najbardziej elementarnej, podstawowej warstwie. Czyli trzeba zejść do rodziny i trzeba zejść do narodzin. Trzeba zejść do tego momentu, w którym człowiek się pojawia i zaczyna się formować. W związku z tym trzeba przede wszystkim rozpisać rodzinę i trzeba zniszczyć tożsamość. Więc jeśli się musi zrealizować taki plan, to znaczy, że ten plan musi być programem totalnym. Wbrew pozorom ten totalitaryzm wcale nie polega tylko i wyłącznie na tym, że biegają policjanci z pałkami i tam ludzi biją. Bo tu nie chodzi o bicie. Tu chodzi o totalność przemiany rzeczywistości. I to się odbywa. Marksiści promowali stworzenie nowego człowieka o nowej mentalności i zakładali tę totalną zmianę. To ma związek z tym, o czym przed chwilą mówiłem. Ale ponieważ podstawa ludzkiej mentalności kształtuje się w rodzinie, i utrwala ją religia i chroni własność, bo jak się to przeanalizuje, to te trzy składniki są najistotniejsze. Rodzina, w której człowiek przychodzi na świat i się wychowuje i kształtuje w tej podstawowej fazie. Religia, która określa, w jaki sposób on się kształtuje i jaka jest jego hierarchia, że tak powiem, rzeczywistości, niekoniecznie uświadamiana, ta, w której on zaczyna funkcjonować. I własność, która jest podstawą warunków, w których się to może realizować. No więc jeśli marksizm chce zrealizować taki plan, przepraszam, to musi zniszczyć wszystko. Zmiany społeczne muszą, jakby to powiedzieć, tu nawet nie chodzi o to, bo w pytaniu jest, jakie zmiany społeczne promowali marksiści. Otóż to jest pytanie szczegółowe. Oni promowali przede wszystkim zniszczenie. I to obowiązuje do dzisiaj. To do dzisiaj jest istota antykultury. Nie tworzenie jakichś programów, bo te programy, i to jest wielka nauka, jaką wyciągnęli marksiści ze swoich pierwszych klęsk. Bo przecież cały XX wiek to są kolejne klęski marksizmu. No i to nie są głupi ludzie. I oni doszli do wniosku, po co mamy realizować kolejny pozytywny program, skoro on się też obsunie. Że nikt nie ma wątpliwości, że to jest nierealizowalna utopia. To się musi obsunąć, tego się nie da zrealizować. No to po co formułować pozytywny program? To jest bez sensu. Trzeba się skoncentrować na demolce.
i istotą przemian społecznych jest zniszczenie, rozwalanie i chaos. Oczywiście istnieją metody, które pozwalają nad tym społeczeństwem, które jest pogrążone w chaosie, panować, manipulować tym społeczeństwem. No ale to już dotyczy nie jakie zmiany społeczne promowali marksiści, tylko jak sobie wyobrażali metodę zarządzania tym społeczeństwem, które jest społeczeństwem całkowicie zantagonizowanym, zindywidualizowanym, społeczeństwem, które w zasadzie nie jest już społeczeństwem, tylko jest, no, nie chcę używać nieładnych słów, jest masą. No. Masą, którą można zarządzać tak, jak za pomocą magnesu można wpływać na leżące na stole opiłki żelaza. No. Przestawi pan z jednej, spojrzą w jedną. Przestawi pan z drugiej, przeszeregują się w drugą. Ale to już jest inna kwestia. Nie ma żadnego programu społecznego. Programem społecznym marksizmu jest chaos, destrukcja, niszczenie. A te banały i slogany o równościach, sprawiedliwościach, wie pan, no to naprawdę to już nie ze mną.